Czasem trudno, czasem ciężko, ale walczę, bo mam w sobie siłę. Nowe wyzwania, obce twarze, wciąż do przodu, choć nie zawsze mile. Bo to życie na emigracji, ciągły start, bez gwarancji, ale wierzę, że znajdę swój dom. Nowa praca, nowa droga, nie zawsze wiem, jak zrozumieć ich słowa. Każdy dzień to nowa szkoła. Halo, dzień dobry, cześć, ja jestem Iwona, a Wy jesteście na kanale One Trip Team. Dzień dobry w piątkowym odcinku, to jest odcinek specjalny z mojej metamorfozy ciała i duszy. Słuchajcie, tak, piąteczek, dzień dobry, trochę późno, trochę zimno, trochę ciemno, szaro, mokro, w poniedziałek 30 stopni, w piątek słuchajcie, nie wiem, 10 stopni. Wczoraj u nas było 9 stopni. Odpaliliśmy kaloryferę. Szok i niedowierzanie. Nie jestem jeszcze psychicznie pogodzona z tym, że idzie jesień. No ale cóż, jesień też jest piękna, byle żeby nie padało tylko. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką miałam Wam powiedzieć, to, że Was okłamałam. Nie schudłam 10 kilo. Mi się pomyliły liczby. Moja waga początkowa była, słuchajcie, 100 kg i 30 deko. Dzisiaj jest 91,7. W poprzednim tygodniu coś źle podłożyłam, wiecie, do równania i chyba przesadziłam z wynikiem. Także chciałabym, żeby to było sprostowane. 10 kg jeszcze nie ma, ale to kwestia, proszę Państwa, czasu. Dobra, niedawno ruszyłam z roboty, że tak powiem. Będziemy sobie gadać, ale pozwolicie, że po prostu zrobię sobie kanapeczkę. Herbatka już zrobiona, ale chciałabym zrobić jakąś kanapkę, bo jestem strasznie głodna. Dla mnie, jak jest tak zimno, musi być odpowiednia temperatura herbaty. Zmniejszy się tylko kilka, wiecie, troszkę wystygnie i już nie wypiję. Mam jakieś takie, nie wiem, dziwactwo, że herbata musi być w punkt mieć temperaturę, więc nie tracę czasu. Zróbmy kanapeczkę. Dobra, co z wyzwaniem? 91,70, niech ktoś szybko teraz policzy. 100 kg i 30 deko odjąć 91,7. Teraz nie jestem, moja głowa nie jest w stanie tego obliczyć, więc jak skończę nagrywać, to sobie policzę. A jak ktoś jest szybki z matmy, to niech szybko pisze w komentarzu, ile jest na minusie. Słuchajcie, waga. Mam wrażenie, że w tamtym tygodniu też było 91,7, że chyba mi stanęła, ale to jest dziwne, bo słuchajcie, bo dalej jestem, wiecie, w takim zmęczeniu psychicznym i fizycznym i tak naprawdę jem dwa posiłki. Rano piję kawę, wychodzę do roboty, o 12 mam przerwę, jem posiłek na przerwie, przychodzę do domu, jem następny posiłek i słuchajcie, ja o 21 chodzę spać. Więc na pewno nie przejadam 1700 kalorii, ale waga może stoi, że dlatego, że mam za mało dostarczam kalorii i organizm sobie myśli, oho, Iwonka coś kombinuje, nie daje żarcia, trzeba po prostu magazynować. Mariu, do widzenia, nie chodź mi po szafce. Naładuję sobie wszystko, co mam. Na bogato zrobię kanapkę. No, także waga zaraz obliczymy i będziemy mieli, ile jest na minusie. Aha, ale wracając do właśnie spadku wagi, wydaje mi się, że po prostu za mało jadłam i organizm troszkę sobie zmagazynował
tą wagę. Tak mi się wydaje. Dobra. Tak. Jeśli chodzi o niemiecki, to słuchajcie, szok. Ponieważ mam, wiecie, 8 godzin w pracy z językiem, to mam taki przesyt, że wyobrażacie sobie, dajcie mi znać, czy w ogóle osoby, które uczyły się języka i poszły, załóżmy, tam, gdzie się mówi tylko w tym języku non-stop, to czy macie coś takiego, że ja mam tak przesyt, może nie przesyt, nadmiar niemieckiego, że ja mam momenty, że nie mogę sobie przypomnieć tych najprostszych takich zdań, które już mówiłam, bo mam taki natłok tego wszystkiego, że nieraz nie jestem w stanie sklecić takiego jakiegoś prostego zdania. Nie wiem, czy to może dlatego, że nagle mój mózg przez te bite 8 godzin jest właśnie z tym językiem i nie wiem, mój mózg nie przerabia tego. Nie wiem, ciekawe, słuchajcie, doświadczenie, ale tak, jeżeli chodzi o niemiecki, to zainwestowałam w płatną aplikację dodatkowo i codziennie robię takie, wychodzi mi 10 minut. Zazwyczaj robię rano, jak wstanę, no albo jak mam czas, wiadomo. To jest to. Także niemiecki, słuchajcie, jest na plus, ale czuję się bardzo psychicznie zmęczona przez te 8 godzin przebywając w pracy i właśnie słysząc język niemiecki, te rozmowy po niemiecku. No to mnie przytłacza czasami i powiem Wam, że mam coś takiego, nie wiem, czy Wy mieliście też coś takiego, jak gdzieś wyjechaliście do innego kraju i była zmiana języka, że jak wracam do domu, to poczekajcie, przerwę zrobię. To mam taki przesyt języka, że potrzebuję takiej ciszy i takiego wyciszenia i z nikim nie gadam. No fakt, że chłopcy są w pracy też, ale no potrzebuję takiego czasu na regenerację i muszę się wyciszyć, no z nikim nie gadam nawet przez telefon, bo potrzebuję takiego odsapnięcia. No, ale jeszcze zauważyłam coś takiego, że jak wracam do domu, to w mojej głowie właśnie są różne zdania po niemiecku, taki jakby pogłos mam tego niemieckiego, że cały czas słyszę jakieś niemieckie zdania w mojej głowie. Wiem, że to brzmi dziwnie, jak ktoś słyszy głosy w głowie, ale tak mam, no, że tak cały czas, nie wiem, czy to są myśli, czy no myśli, że tak cały czas mi się te różne zdania powtarzają po niemiecku. Także niemieckiego mam, słuchajcie, po kokardy, ale mam wrażenie, że się, przez to, że jest taki nadmiar tego, to, że się cofnęłam. No, mam takie odczucia, że czasami brakuje mi słowa, nie mogę znaleźć odpowiedzi. Ja mówię o tej podstawie, żebyście nie myśleli, że wiecie, ja jakieś tam dyskusje uderzam. Nie. Nawet te podstawy mi się zapominają. Nie mogę sobie przypomnieć. Może to jest nadmiar. Jeśli chodzi, słuchajcie, o aktywności fizyczne, to jedyne co, to słuchajcie, to jeżdżę do pracy na rowerze i wracam rowerem, ale ja mam do pracy naprawdę blisko, więc w ogóle tego nie powinnam liczyć. W pracy trochę stoję. No nie tak trochę, ale też trochę stoję, więc tyle. Z aktywności fizycznej to tyle.
A jeżeli chodzi o przemianę, słuchajcie, duchową, czy taka, wiecie, samorozwój, to wczoraj już możemy siadać do stołu. Dobra, w tym tygodniu, w tym i w tamtym. Tamten tydzień w pracy był właśnie, już Wam mówiłam, był bardzo stresujący. Jakby niepotrzebnie się stresowałam. Ten tydzień był wspaniały. Dużo rzeczy nowych zaczęłam się uczyć. Zostaje mi przydzielone coraz więcej rzeczy, ale takich nowych, których wcześniej nie robiłam, więc cały czas uczę się czegoś nowego. To jest wspaniałe, bardzo mi się to podoba. Ale chciałam powiedzieć właśnie w tym tygodniu o tym, jak słowa mają potężną moc. Słuchajcie, tamten tydzień, jak wiecie, był dla mnie tragiczny. Ja po prostu może tam mi pisaliście wspaniałe rzeczy w komentarzu, dlaczego u mnie pojawiają się po robocie te łzy. Ale doszło do mnie jeszcze coś jeszcze jednego i może to też było powodem do tego, że te łzy mi ciekły po robocie. Otóż, słuchajcie, jest taka sytuacja, początek chyba tego tygodnia, to chyba było w poniedziałek. No ja sobie tam pracuję, ta moja szefowa daje mi jakieś rzeczy, ja się uczę, robię. No i był taki moment już pod koniec pracy, że zostałam sama ja z koleżanką. I ta koleżanka tak siedzi i mówi do mnie tak: Iwona, ty jesteś bardzo pracowita, jesteś bardzo ambitna, jesteś pracowita jak pszczółka. No i zaczęłyśmy tam sobie tłumaczyć, czy w Polsce i w Niemczech jest to samo takie powiedzenie, że jesteś pracowity jak pszczoła. I słuchajcie, te słowa odmieniły po prostu wszystko, bo ja sobie zaczęłam myśleć tak, kombinować. Skoro ona zauważyła, że jestem pracowita i że tak tutaj, wiecie, się uczę cierpliwie, to inni też to widzą. I te słowa uświadomiły mi, że potrzebowałam takiego potwierdzenia, że robię dobrze, że sobie dam radę, że to mi wychodzi świetnie, tu trzeba popracować, tego jeszcze nie umiem. Uświadomiłam sobie, że potrzebowałam właśnie tego słowa klucz, żeby mnie postawiło do pionu i żebym nie wątpiła w swoje działania, w swoje możliwości i w swoje to, co już umiem. I sobie tak pomyślałam: Boże, dziewczyno, do domu przyszłam. Boże, dziękuję Ci, dziewczyno, za te słowa. Wiecie, ona powiedziała, no, że jestem, wiecie, że jestem pracowita, ale tak chwyciłam się po prostu zachłannie tego słowa i mówię: dobra, oni widzą we mnie jakiś plus, bo bardzo niszczyło mnie psychicznie to, że ja nie wiem, czy ja jestem ok dla nich, czy ja będę pasowała do ich zespołu. Wiecie, to jest taka praca w teatrze, to jest praca zespołowa. Tam jest potrzebna komunikacja, wymiana doświadczenia, w takich, wiecie, pożarowych sytuacjach natychmiastowa reakcja, jak zadziałać. Więc ja, wiecie, z tą barierą językową cały czas byłam w tej niepewności, czy ja tam pasuję, czy oni mnie zaakceptują, czy ja dobrze wykonuję. Nie rozumiem to, co oni, wiecie, jakby komentują to, co ja zrobiłam, pokazałam i tak dalej. I to mnie niszczyło. I jak ona powiedziała mi właśnie: Iwona, jesteś pracowita, to zadziałało na moją głowę jak jakiś, słuchajcie, balsam, nie wiem. To odmieniło całą sytuację. We wtorek, od wtorku do dzisiaj, to uważam, że przeszłam bardzo dużą przemianę,
bo całkowicie mam inne podejście. Wiem, że tego jakby tam ja tego nie ukrywam, że czegoś nie umiem, że to muszę się nauczyć, żeby... Ale jakoś tak odzyskałam pewność siebie, że spokojnie, nie muszą mnie klepać po ramieniu, chociaż potrzebuję, może nie, że klepać po ramieniu, tylko żeby te, wiecie, okej, dobrze, good, popraw, tego się nauczymy, że to, słuchajcie, ja chyba mam dzisiaj nie nagrać tego odcinka, bo cały czas mi coś przerywa i cały czas coś mi się telefon wyłącza. Dobra, kontynuuję, już staram się tak, wiecie, treściwie. Słowa mają olbrzymią moc i wypowiedziane przez tą moją koleżankę sprawiły, że moje podejście, moje myślenie przede wszystkim zmieniło się o 180 stopni. Jestem jej bardzo za to wdzięczna. W ogóle zalała mnie jakaś taka fala spokoju i sobie tak pomyślałam, że też chcę komuś dać dobre słowo, przekazać to dalej, bo sobie, wiecie, jakby doceniłam to, że jak bardzo potrzebowałam takiego właśnie słowa i że my czasami, zobaczcie, nie musimy dawać, nie wiem, pieniędzy, czegokolwiek. Czasami wystarczy dobre słowo, żeby w życiu człowieka zmieniło się bardzo dużo, a czasami nawet wszystko. Czasami, wiecie co, ja mam tak z uśmiechem, że rozdaję uśmiech na prawo i lewo, bo kiedyś usłyszałam, że dla mnie uśmiechnięcie się do drugiego człowieka nic nie kosztuje, a dla tego drugiego człowieka może to być największa przyjemność dnia. Wiecie, że bardzo dużo. To zobaczcie, jak uśmiech może sprawić bardzo dużo, to słowo może uratować po prostu dużo rzeczy. I słuchajcie, długo nie musiałam czekać, bo dostałam przepiękny, taki długi komentarz od dziewczyny, która pracuje w Niemczech i straciła pracę i miała w sobie tyle żalu, takie poczucie niesprawiedliwości. I też wylewała łzy, nie mogła się z tym pogodzić. Wiecie, to wtedy szarpią takie myśli, że dlaczego? Że człowiek nie potrzebuje. I tak sobie myślę, że kochana, niepotrzebnie tracisz energię. I jeżeli dzisiaj oglądasz ten odcinek, to teraz to są słowa skierowane do Ciebie specjalnie ode mnie, że kochana, jesteś jak to jak napisałaś pięknie ten komentarz, to mi się skojarzyło, że jesteś po prostu aniołem, że czas u tego dziadziusia się skończył. Musisz iść do innych ludzi i dalej tam przekazywać swoją cierpliwość, swoją miłość i swój profesjonalizm w pracy, bo właśnie tamta osoba będzie potrzebowała właśnie Ciebie. Ja wiem, że to dzisiaj jest dla Ciebie przykre i smutne, niesprawiedliwe, ale nie zaprzątaj sobie myśli tą wredną osobą, która miała takie właśnie nieczyste intencje wobec Ciebie. Ją karma dopadnie, a Ty nie zaprzątaj sobie tym głowy, bo to nie warto. Wysyłam ja i wszyscy tutaj widzowie, bo mamy przecudowną społeczność, kochani. Teraz mówię do reszty. Proszę specjalnie serduszka wysłać dla tej pani, ponieważ jest dziewczyna w rozterce. Trzeba jej dać dużo miłości, dużo ciepła i napiszcie jej, żeby się nie poddawała. Dzisiaj to jej się wydaje, że to jest bardzo niedobre dla niej, że straciła tą pracę, ale już za rogiem czyha na nią pewnie coś, gdzie zyska 5-krotnie. I wracając do tych dobrych słów, ja otrzymałam te dobre słowo. Słuchajcie, dostałam komentarz właśnie od tej pani i też wysłałam to dobro w odpowiedzi na komentarzu, bo tak poczułam, że ta osoba potrzebuje w tym momencie wsparcia, dobrego słowa i takiego zrozumienia po prostu sytuacji.
Także dajcie znać, czy mieliście w swoim życiu coś takiego, że słowa zmieniły u Was, nie wiem, myślenie, postępowanie. Czasami wszystko się może zmienić, wszystko się może zmienić. Ja sobie tak myślę, bo tak mi to właśnie chodzi po głowie, że naprawdę, że czasami drugiemu człowiekowi wystarczy dać dobre słowo i to jest pozamiatane, zmienia wszystko. I tak sobie uświadomiłam, że właśnie gdybym nie miała na swojej drodze tych takich właśnie dobrych aniołów, który przechodził i coś tam szepnął i ja na to zwróciłam uwagę, to zobaczcie, jak życie by wyglądało, nie? Także napiszcie w komentarzu. Najpierw może te serduszka dla tamtej pani, niech się nie smuci, że coś wspaniałego na pewno za rogiem na nią czeka. I napiszcie właśnie, jakie słowa, które usłyszeliście, sprawiły, że zmieniło się Wasze właśnie postępowanie. No, lubię czytać Wasze komentarze, lubię czytać Wasze historie, bo są cudowne. Także śmiało piszcie, nie wstydźcie się, sprawiają mi ogromną przyjemność, uwielbiam je czytać. Dobra, kończymy chyba, co? Dobrym słowem kończmy już dzisiaj. Jeszcze pokażę Wam, co kupiłam sobie malutkie, drobne rzeczy w DM-ie, ale malutkie, a jak cieszą oko i duszę. No, wszystkiego dobrego. Pokazuję Wam zakupki. Ja tak sobie myślę, jakie mogę Wam powiedzieć dobre słowo. Fajnie, że tu jesteście. Fajnie, że mnie oglądacie. Fajnie, że się dobrze bawicie. Przy tym, przepraszam. Dobrze, że się fajnie bawicie na moim kanale, a ja mogę mówić do moich rodaków i mam takie poczucie, że dzięki Wam nie jestem sama. Dobra, koniec. Kupiłam sobie i Ewie nowość, płatki pod oczy. No, oczywiście zobaczcie, jaki efekt dyniowy. I nową maseczkę Pumpkin Spice Latte. Zobaczymy. I słuchajcie, to jest talk. No, kosztowało jakieś tam euro. Czasami się talk w domu przydaje, ale wziąłam dlatego, że skojarzyłam to, że kojarzycie takie włoskie płyny do pukania Azura i on tak pachnie właśnie, nawet przez to opakowanie ten talk i sobie pomyślałam, dobra, biorę, bo to ładnie pachnie. Nie wiem, gdzie wykorzystam, ale po prostu no, bardziej oczami kupiłam. I kupiłam sobie z mojej ulubionej serii żel pod prysznic. To są dzisiejsze moje takie drobne zakupy z DM-u. Wiem, co jeszcze miałam Wam powiedzieć. Wiecie, że w moim sklepie tutaj osiedlowym Tegucie są już wielkie wyspy ze słodyczami na święta Bożego Narodzenia. Nawet nie Halloween, Bożego Narodzenia. Kupiłam Arkowi, może jedno sobie zjem albo dwa pierniczki, ale byłam w ciężkim szoku i to miałam Wam właśnie wcześniej powiedzieć, że 1 września były słodycze świąteczne już w sklepie. To jest jakiś, słuchajcie, koszmar. Wrzesień, październik, listopad, cały wrzesień, cały październik, cały listopad i grudzień. Słuchajcie, prawie 3,5 miesiąca do przodu słodycze w sklepie. Absurd. To co, kochani, dziękuję Wam za piątkową pogawędkę. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Piszcie oczywiście komentarze, zostawiajcie lajki. Nie zapominajcie o subskrypcji, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału. To mi pomaga, żeby ten kanał rósł w siłę. Dziękuję, pozdrawiam, kocham.
Całuję i do niedzieli. Bajo!